GTA San Andreas to jedna z najbardziej kultowych gier z serii Grand Theft Auto. Gra ta oferuje niezwykle bogaty i rozbudowany świat, który możemy odkrywać i eksplorować przez wiele godzin. Jednakże pomimo tego, że większość z nas zna tę grę praktycznie na wylot, istnieją pewne funkcje, których prawie nikt nie używa. Jeszcze na wstępie zachęcam Cię oczywiście do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji, a ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania. No i pierwszą bezużyteczną rzeczą jest to tramwaj. Porusza się on po szynach znajdujących się w San Fierro, lecz nie można go obsługiwać. Pojazd ten porusza się samoistnie, pomimo iż nie jest prowadzony przez motorniczego, a dodatkowo wewnątrz nie spotkamy pasażerów. Pojazd ten jest całkowicie niezniszczalny, a interesujące jest to, że możemy namierzyć go za pomocą ciepłoczujnej wyrzutni rakiet, a gdy rzucimy w niego koktajle Mołotowa, to zapali się. W kilku miejscach w San Fierro występują przystanki przeznaczone dla tegoż pojazdu, lecz tramwaj nie zatrzymuje się na nich. Czyli tak naprawdę jest on kompletnie bezużyteczny. Mogliby chociaż dodać, że zatrzymuje się na przystankach, no ale cóż. Ciekawostką jest to, że w jednej z misji od Cezara mówi o przerażonym motorniczym tramwaju, chociaż jak dobrze wiemy, nie ma on motorniczego, a nawet załogi, więc prawdopodobnie chodziło o coś innego. Następną bezużyteczną rzeczą jest to oczywiście funkcja randkowania w GTA San Andreas. Jest to opcjonalny element gry, który pozwala głównemu bohaterowi, CJ-owi, rozwijać relacje z postaciami kobiecymi. Jest to dodatkowy aspekt rozgrywki, z których większość graczy nie korzysta, ponieważ nie jest to zbyt ciekawe i nie przynosi większych korzyści w grze. Podobnie jak myjnia samochodowa, która została wykorzystana tylko w jednej z misji i nie ma już żadnego innego zastosowania. Można powiedzieć, że jest to tylko dekoracja, która dodaje życia do gry. Myjnię można zobaczyć w Las Venturas, jak i w Los Santos. W wersji beta gry było możliwe umycie samochodu, lecz twórcy ostatecznie zrezygnowali z tej opcji i nie wprowadzili jej do gry. Funkcja ta nie działa, lecz jest możliwość pobrania specjalnych modyfikacji, która umożliwiałaby korzystanie z myjni. Niemniej jednak jest to kolejna niepotrzebna funkcja. Maszyny i automaty do gier. Większość z nich znajduje się w różnych sklepach 24/7, a czasem można znaleźć się także w domach prywatnych, tak jak na przykład u Mad Doga. W domu Mad Doga znajdziemy maszynę z grą wideo o nazwie GoGo Space Monkey. Gra ta polega na lataniu małpą w statku kosmicznym i niszczeniu wrogich statków, w których znajdują się zielone banany w okularach słonecznych. Im dłużej gramy i więcej punktów zbieramy, tym lepiej radzimy sobie z grą, strzelając szybciej i mocniej. Jednak gdy osiągniesz maksymalny poziom umiejętności, gra staje się monotonna i niezbyt zabawna, dlatego wielu graczy nie korzysta z tych gier. Osobiście lubię grę o pszczołach, w której zbieramy kwiaty i unikamy kolców, aby przejść na wyższy poziom, gdzie pojawia się więcej przeszkód i jest bardziej interesująco. Istnieje też gra o nazwie Duality, która jest jedną z gorszych gier. Można w nią zagrać w automacie w klubie lub w sklepie 24/7. Polega na lataniu statkiem kosmicznym, zbieraniu białych kulek oraz niszczeniu czarnych bądź na odwrót. Lepszą już opcją jest gra o rakietach, która jest dostępna na konsoli w domu CJ'a, jak i u Mad Doga. W tejże grze musimy strzelać w różne statki kosmiczne i zbierać punkty, przez co poziom trudności się zwiększa. Teraz przejdźmy do czegoś, co istnieje, ale nikt tego praktycznie nie używa, czyli przenośne schody do samolotów. W końcu nie można ich używać, ponieważ nie da się nimi poruszać. Potrzebujemy do tego innego pojazdu, aby je przesunąć i uruchomić. Są one dostępne na większości lotnisk, ale są praktycznie nieprzydatne i mało kto o nich wie. Jedynie mogą być użyte jako dekoracje lub do wejścia na pokład samolotu AT-400. Jednakże jest to trudne, ponieważ postać nadal będzie miała problemy z wejściem do środka i będzie się bugować. Na lotnisku Las Venturas znajdują się też struktury schodów, które są bezużyteczne i służą jedynie jako dekoracje. Jak już wspomniałem o przenośnych schodach do samolotów, to teraz może powiem coś o pojazdach, którymi te schody możemy transportować. A mianowicie o pojazdach Bugcake oraz TAC. Nie wiem jak się to czyta, możecie poprawić mnie w komentarzach. Znaleźć je można na lotnisku, ale nie są praktycznie do niczego przydatne poza pchaniem schodów. Ponieważ jeśli się nie mylę, nie mają one kompletnie innego zastosowania na lotnisku. Wszystko jednak oczywiście zależy od gracza, no ale no bądźmy szczerzy, kto specjalnie przewozi jakieś przyczepy w grze? No chyba nikt. No dobra, lepiej idźmy sobie do czegoś innego, a kolejną rzeczą, o której chciałbym mówić, to coś, co również jest dosyć mało używane przez graczy. Nie chodzi o pociągi jako środek transportu, ale jako sposób na zarabianie pieniędzy. Po pierwsze, pociąg jako środek transportu jest nieco bezużyteczną funkcją. Można ukraść pociąg i nim się przemieszczać, jednakże nie jest to zbyt przydatne, ponieważ wielu ludzi woli korzystać z własnych prywatnych samochodów i jeździć po ulicy. Zaletą jest natomiast fakt, że praktycznie możemy się teleportować, ponieważ kiedy wejdziemy jako pasażerowie, mamy możliwość natychmiastowego przejścia do innej stacji kolejowej, która występuje w każdym mieście, z wyjątkiem Byside.
Kiedy podróżujemy pociągiem jako kierowca, mamy możliwość aktywacji zadań pobocznych. To zadanie polega na przewożeniu paczek między stacjami kolejowymi w zamian za niewielkie wynagrodzenie. W skrócie trzeba jedynie jechać z jednej stacji do drugiej i zatrzymać się, by odebrać lub dostarczyć paczki. To zadanie nie przynosi dużych zysków, a wynagrodzenie jest bardzo niskie. Jest to funkcja mało przydatna i po prostu bezużyteczna. Jeśli gracz utraci swój pojazd podczas pościgu policyjnego lub innej sytuacji, to trafi on na parking policyjny za niewielką opłatą. Można odzyskać tylko 2 pojazdy jednocześnie. Mało kto wie o tej funkcji, a istnieje normalnie w grze bez korzystania z modyfikacji. Jest serio bardzo pomocna. Pewnie nieraz mieliście sytuację, że po wejściu do jakiegoś domu nagle znika wam samochód stojący przed nim lub po prostu zostaliście aresztowani. Mało znana funkcja, a naprawdę bardzo przydatna. Inna funkcja, której bardzo mało osób używa, albo w sumie nawet raczej nikt, to korzystanie z dźwigów Sanfiero. Był on dostępny do użycia w jednej z misji, chociaż i tam nie był on jakoś bardzo potrzebny i daliśmy radę zrobić tę misję bez korzystania z niego. Ale jak zapewne mała część osób wie, jest możliwość korzystania z niego nawet w trybie swobodnej rozgrywki, czyli po prostu poza misjami. A co najlepsze, nie ma kompletnie on żadnego zastosowania i po prostu jest bezużyteczną funkcją. Okulary noktowizyjne i termowizyjne w GTA San Andreas nie są popularne ani szczególnie przydatne. Czujniki ciepła w noktowizyjnych okularach mogą wykrywać cele w ciemniejszych miejscach, ale w grze jest zawsze maksymalne światło, co ogranicza ich przydatność. Brak konkretnego zastosowania dla tych okularów w misjach sprawia, że są one mniej przydatne nawet w ostatniej misji, gdzie dają nam możliwość korzystania z tych okularów, to i tam są one zbędne. Użyteczność tych funkcji zależy oczywiście od gracza, no i oczywiście od indywidualnych preferencji i sytuacji w grze. No i ostatnią funkcją, którą w dzisiejszym filmie chciałbym wam zaprezentować, będzie to możliwość kupna biletu oraz przelotu samolotem jako pasażer. Jest to również, wydaje mi się, mało znana, jak i mało wykorzystywana funkcja przez graczy. Ale to, czego zapewne większość osób może nie wiedzieć, to to, że jest możliwość skoków z spadochronu z takiego samolotu. Gra sama daje nam taką możliwość, co jest serio ciekawe i raczej mała część osób o tym wie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. Jeśli tak, no to oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja, bo naprawdę spora część osób oglądających moje poprzednie filmy nie subskrybuje tego kanału. Jeśli się nie mylę, jest to jakieś 50% osób, które nie subskrybują, tak więc no zachęcam cię, mordeczko, do subskrypcji oraz do zobaczenia moich poprzednich filmów związanych z ciekawostkami, bo naprawdę również są bardzo ciekawe, jeśli oczywiście nie widziałeś. No i co, 350 łapeczek w górę w mniej niż 24 godziny równa się kolejny film następnego dnia, tak więc taki mały challenge dla was, jeśli wam się uda, jeśli wam się to podoba, no to zachęcam. To było na tyle, trzymajcie się, siema!